2026. Pamięć stała się walutą. Kostka RAMu kosztuje dziś tyle, co kiedyś cały komputer. Nie brakuje jej. Wykupili ją ludzie, którzy budują maszyny, które mają myśleć za nas. A ja tylko po robocie chciałem w coś popykać. Jebany Zuckerberg. Więc sprowadziłem sobie coś od Chińczyka. Mieści się w dłoni, wygląda jak wschodnia podróba Maca Mini, której nie powinno tutaj być. Kosztuje tyle co 32 giga pamięci, czyli tyle co nic, albo tyle co wszystko. 800 plus za dwójkę dzieci. W środku 8 rdzeni Radeon i system, którego Valve jeszcze niedawno nie dałoby ci tu postawić. Zbudowałem z tego własną PC konsolę za grosze. Zobaczmy, czy ten wschodni wynalazek do czegoś w ogóle się nada. No to zobaczmy, co nam przyjechało. Sam klocek, plastik, taki trochę z krzaka, ale jak na coś za grosze, to naprawdę trzyma się zaskakująco porządnie. Porty, najważniejsze. Mamy HDMI, DisplayPorta, LAN 2,5 gigabita, USB-A razy 4 z tyłu, z przodu dodatkowe 2 USB-A, wejście słuchawkowe oraz, co ważne, jeden port, który zmienia wszystko. USB 4, ten 40 gigabitów. To nie jest zwykłe gniazdo na pendrive'a, bo przez nie możesz sobie podpiąć kiedyś zewnętrzną kartę graficzną. I ten klocek z kieszonkowego gówna zrobi się całkiem niezłym PC-tem. Możemy do tego kiedyś wrócić w innym filmie. A co w środku? 8 rdzeni Zen 4, to jest Ryzen H255, czyli co tutaj owijać, taki przemianowany mobilny procesor 8745H. Do tego jest integrowany Radeon 780M i to jest najważniejsze. 12 jednostek RDNA 3. Ten sam układ graficzny co w mocniejszych handheldach. W teorii prawie 2 razy więcej niż w Steam Decku. Pamięć wlutowana na stałe. 16 giga. Można kupić taką wersję z 24 GB, ale ja wybrałem tą najtańszą. I najważniejsze to są 2 gniazda na dyski M2. Jest Wi-Fi 6, LAN 2,5 gigabita. Nie brzmi w ogóle jak coś za 1500, brzmi jak komputer, który wypadł komuś z ciężarówki. Nie wiem jak ci Chińczycy to robią. Będziemy stawiać SteamOS. Linux na PC to już jest żadna nowość, zapaleńcy stawiali go od lat. CatchyOS, Bazzite, kombinowanie z różnymi obrazami, wszystko się dało, ale jedno się zmieniło ostatnio, bo przy premierze Steam Machine Valve wpuściło wersję 3.8 i powiedziało, że masz Radeona, stawiaj własne, bez kombinacji, normalna, oficjalna instalka z ich błogosławieństwem, tyle że beta. Kupiłem tego klocka właśnie z myślą o SteamOS, bo ma Radeona, a jak masz Nvidia, na razie niestety płaczesz w kącie, ale Valve mówi, że już nad tym pracuje. Różnica jest taka, że kiedyś, żeby zrobić PC z konsolą Valve, trzeba było być hakierem, a dziś wystarczy pół godziny i wszystko działa. 2 gniazda na dyski. Jedno zajęte przez dysk, który był dostarczony w zestawie 512 GB i jest na nim zainstalowany Windows. Drugie jest puste. Na razie wyjmę sobie ten dysk, który był dostarczony z Windowsem i wsadzę tutaj drugi własny, ponieważ instalator Valve nie potrafi zrobić dual boota i przy instalacji wymazuje po prostu wszystko, co znajdzie na pierwszym dysku. Lepiej więc zostawić mu ten tylko jeden, żeby mu się nie pojebało i żeby nie wywalił na Windowsach. Można oczywiście po prostu pozbyć się tego Windowsa, jeśli go nie potrzebujesz. Mi było trochę szkoda, bo z jednego pudełka zrobią się 2 komputery, więc Windows na jednym dysku, SteamOS na drugim, a przy starcie sam sobie wybierasz, którego sobie budzisz. Rano robota na Windows, wieczorem klik jeden klawisz przy starcie i masz PC konsolę pod telewizorem. Do testów mam tutaj coś specjalnego, bo sam Firebat to jest połowa historii. Ktoś w komentarzu przy poprzednim filmie zainspirował mnie do takiego mikrusa, monitorek Sojo 10 cali Full HD. Kupiłem go na AliExpress za 190 zł. Do tego najpopularniejszy budżetowy gamepad Gameser Nova Lite za jakieś 7 dych, też z Ali, ma drążki z Hall efektem. Więc cały komplet Fire Steam Bat Machine to około 1700 zł.
To jest trochę taka kieszonkowa konsola, którą wrzucisz do plecaka, wychodzisz do TV, do monitora. Na wakacje w hotelu możesz podpiąć do TV. Pytanie, czy to w ogóle coś pociągnie? GPU z handhelda, ale w pudełku, wpiętym do gniazdka, procesor dostaje po prostu dużo więcej prądu. Deck czy inny handheld ma po prostu limit, bo bateria, a ten nie. Więc power limit idzie na maksa i z tego takiego ledwo w zipie robi się całkiem spoko. Myślałem, że będzie ryczał, a on całkiem cichy. Nawet na tym maksymalnym power limicie i maksymalnym zużyciu procesora jest bardzo cicho. Zaskakująco powiedziałbym, że nawet jak w droższym sprzęcie. No to wrzućmy sobie szybko parę gierek. Na początek Gothic Remake. Full HD, wszystko na low, raczej komfortowo nie zagramy. Gra chodzi w 40 klatkach na sekundę, ale wygląda całkiem nieźle i jest dość responsywna. Następnie mamy Resident Evil 2. Stara gra, ale bardzo dobrze wyglądająca, która dobrze radziła sobie na handheldach. I tutaj w rozdzielczości Full HD i w detalach dość wysokich, z wyjątkiem wysokich tekstur, chodzi jak złotko, 60 klatek na sekundę, bardzo fajnie responsywna, naprawdę super się gra i całkiem nieźle to wygląda. Zobaczmy sobie mojego ukochanego Elden Ringa. W rozdzielczości Full HD i najniższych detalach gra chodzi w jakichś 45-50 klatkach na sekundę. Słabo, ale da się grać. Kiedy zmniejszymy rozdzielczość na 1680, dostajemy dodatkowe 5 klatek na sekundę. Można już nawet popykać. Dalej wygląda całkiem nieźle. Cyberpunk 2077 w rozdzielczości Full HD i ustawieniu Steam Deck z włączonym FSR-em 3 chodzi sobie raczej słabo. 45 klatek na sekundę to coś jak na Switchu 2, więc niektórych może to satysfakcjonować. Tomb Raider w rozdzielczości Full HD i detalach ustawionych mniej więcej na średnio i do tego OptiScaler ustawiony na FSR 4. Mamy tutaj jakieś 40-60 klatek na sekundę. Gra się całkiem nieźle i nawet wygląda w porządku. Czy pójdzie mi Palworld? Pójdzie w 45-55 klatkach na sekundę w Full HD bez wsparcia dla FSR. Działa tutaj tylko DLSS. W związku z tym musimy posiłkować się OptiScalerem, żeby gra chodziła trochę szybciej. Znów ta sama sytuacja do przeżycia. Sytuacja drastycznie zmienia się, kiedy odpalimy indyki. Blasphemous 2 czy Nine Souls to gierki, które tutaj świecą. Chodzą spokojnie w 60, a nawet i więcej, jeśli macie lepszy monitor. Gra się znakomicie i myślę, że to jest sprzęt właśnie do tego stworzony, żeby grać w małe gry, w indie games, których być może nie chcę wam się ogrywać na dużym PC-cie. Hades, Hollow Knight czy inne tytuły będą tutaj chodzić znakomicie. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak jest na Windowsie. Czy może zastąpić dużego PC-ta? Wpinam go więc w duży monitor 4K i zobaczę, czy da się nad tym pracować. Śmiga bez zająknięcia. Ze 30 kart w przeglądarce, dokumenty, arkusze. Spokojnie chodzą filmy w 4K, bardzo płynnie, zero mulenia. Więc myślę, że do domu, do biura i pod telewizor jako centrum multimedialne naprawdę robi robotę. W duże gry raczej nie zagracie. 780M w wyższych detalach to jest po prostu zło. Ale indyki typu Hollow Knight czy Hades, takie coś nie męczy grafiki i chodzi w 4K bardzo gładziutko, więc jak lubisz wieczorem ładnego, małego indyka na wielkim ekranie, proszę bardzo, wygląda ślicznie. Klocek, monitorek i pad prosto z AliExpress to 1700 zł, więc kieszonkowa konsola na oficjalnym SteamOSie i drugi komputer na Windowsie w tym samym pudełku. Sprzęt do roboty i do multimediów, który ogarnia wszystko. Ten procesor H255 to jest naprawdę wydajny sprzęt do pracy. Do gier tak średnio bym powiedział, tak średnio. Jeśli chcesz Steam Machine do gier indie albo małego kompa do wszystkiego, a nie chce ci się bulić paru klocków, albo masz już mocnego PC-ta i szukasz taniej konsolki pod telewizor czy do emulacji, to naprawdę będzie to. Jak dla mnie, w czasach, kiedy sama pamięć kosztuje tyle co używany komp, ten chiński wynalazek za grosze to jedna z takich najzabawniejszych rzeczy, jakie w tym roku kupiłem. Własna PC konsola, ale niestety pod drzwiami dużych gier po prostu się ugina. To tyle.
Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu i za cudowne przyjęcie moich poprzednich materiałów. Pamiętajcie, żeby nie dać się wyrypać i kupujcie tylko na promocjach. Dzięki mordziulki. Chrome dreams flicker on the wall. They steal our thoughts, they take it all. Our feelings fed to hungry code. A heavy digital